Dzień dobry w kolejnym vlogu z Polski. Słuchajcie, sprawa wraca jak bumerang, czyli Witali, Pro-Life Traveler, Sim, Szymon. Ktoś tam mi tłumaczył, że to jest po polskiemu. Oczywiście nasza sprawa o oszustwo i oczywiście pasu. Dzisiaj chciałbym troszeczkę tak powiedzmy patologicznego vloga zrobić i pogadać o tej patologii na Filipinach. Więc zacznijmy od pierwszego, czyli Vitalia, który parę dni temu został przetransportowany do, do Rosji i zdążył właśnie opublikować wczoraj dokładnie swój pierwszy post. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądała jego podróż do Rosji. Słuchajcie, tutaj mamy na zdjęciu na przykład Witalia wsiadającego do samolotu. Tutaj mamy film 10-sekundowy, jak wsiada do samolotu w Manili. Do Irkucka, z tego co pamiętam, został przetransportowany. Nie wiem, czy lotem bezpośrednim. Tutaj mam na przykład jego w obstawie dwóch pracowników, prawdopodobnie biura imigracyjnego w samolocie. I jeszcze sam samolot. Tak to wygląda. Kolejne to jest film, który jest nagranie z tego, jak jest na lotnisku w Manili i go wyprowadzają właśnie z walizką podręczną, idzie do samolotu. W obstawie oczywiście ludzi z biura imigracyjnego. To jest ze strony na Facebooku Manila Bulletin. Film trwa tam 2 minutki. Jak widać, policja, biuro imigracyjne schodzą na dół do gate'u. Tu już jest miejsce gate'u i pewnie wejdzie do samolotu jako pierwszy. Tutaj widzicie, ludzie czekają. Pewnie nie wiedzą, co się dzieje, bo leciałem wiele razy na Filipinach i też nie miałem takiej sytuacji, żeby deportowali kogoś akurat tym samym samolotem. Czapkę zdjął, sprawdzają bilet, paszport. Paszport jest rosyjski. Powiem szczerze, że pomyliłem się i chyba to nie wygląda jak Manila, bo w Manili nie chodzi się na lotnisko na piechotę, tylko albo autobusy wożą, albo jest kaftan. Więc to może być jakieś inne lotnisko. Ale na pewno międzynarodowe musi być lotnisko. Irkuck Areo, IR Areo, to wygląda jak coś takiego. Dla tych, co tam mają więcej czasu, mogą poszukać, czy był taki lot. To było 18 stycznia, jak dobrze pamiętam, albo 17 stycznia taki lot się odbył. Wtedy został deportowany. Ten film jest z 18 stycznia opublikowany. Ok, i minęły 3 dni i powiem Wam, że pojawił się wpis na Instagramie Vitalia, tutaj z jego zdjęciem z więzienia. Po 290 dniach w filipińskim więzieniu ze szczurami, karaluchami i temperaturą plus 35 stopni Celsjusza w końcu jestem wolny, napisał. Naprawdę próbowali mnie złamać, ale to mnie zbudowało. Z tych 290 dni 91 spędziłem w całkowitej izolacji. Chcieli, żebym odszedł, ale jestem tutaj, chwała Bogu. Bez wiary nie byłoby to możliwe. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali w tych trudnych chwilach. Doceniam Was. Wasz syn wrócił. Pełny film dokumentalny wkrótce. Czyli tak pisze, że go nie złamali i tak naprawdę chyba nawet nie ma nauczki do końca, bo zobaczcie kolejne zdjęcia. Tutaj mamy zdjęcia i filmy z więzienia. Tutaj jest jeden film z więzienia, jak pada deszcz, właśnie. I tutaj też kolejny film z więzienia. No nie wygląda jak AI. Tak naprawdę.
Tutaj kolejny film z więzienia, który opublikował. No tak wyglądają filipińskie więzienia. To akurat podejrzewam, że to jest prawdziwy film, tak? Wentylator i łóżka piętrowe. Kolejny film, jak mówi, że jest to codziennie i nie może się doczekać, aż zje steka. Więc wygląda na prawdziwy ten film. Tutaj widać, że tak jakby się modlili, jak jest w żółtej koszulce, tak jakby był z Biblią albo z jakąś inną książką. Tutaj kolejne zdjęcie. I tutaj mamy film już z Rosji, prawdopodobnie z Irkucka, tak jak pisali, że samolot będzie. Widać, że bez policji, bez żadnej obstawy wyszedł na lotnisko, chyba że ktoś idzie przed nim. No i kolejny tutaj jak wychodzi z terminala, prawda? Z walizkami. Trochę dużo tych walizek. 3. I kolejny film, który bym podejrzewał, że może być z AI zrobiony, dlatego że jak się przyjrzycie na tym zdjęciu, to jest widok bardzo podobny jak widok z Miami. Spójrzcie sobie na most, spójrzcie sobie na drzewa, palmy, ale z tego co wiadomo, prawdopodobnie nie wrócił do Rosji i tam nie wjedzie. Więc nie wiem, ma zieloną kartę, więc też nie wiem jak to działa. Jest to możliwe, że wrócił do USA, ale nie chce mi się wierzyć. Dajcie w komentarzu znać, czy to może być AI, to co widzicie, bo kolejne mamy tutaj zdjęcie z, nie wiem, jego matką chyba, więc jest szansa, że wrócił do Stanów, ale niektóre źródła podają, że dostał zakaz wjazdu do Stanów. Więc pytanie, czy to jest realna fotka, czy nie, prawda? To zostało opublikowane jakieś, no wczoraj wieczorem, tak? No i tutaj kolejne zdjęcie, oczywiście jego rozebranego, pewnie zrobione przez Groka, tego Elona Muska, który tam rozbiera ludzi, więc bardzo śmiesznie. No zobaczymy, pewnie w najbliższej przyszłości dowiemy się coś więcej o Witaliju, czy się zmienił, czy dostał nauczkę, bo na Filipiny raczej na 100% już nie wróci, nawet nie będzie chciał, więc to może i dobre. I porozmawiamy o kolejnym, może bym nie nazwał go patostreamerem, ale no, narobił sobie kłopotów, czyli Szymonie Simie z Pro Life Traveler. Z tego, co dochodzą mnie newsy i widziałem jakieś tam dokumenty, nie wiem na ile są prawdziwe, to podobno zostanie tylko deportowany, bo zapłacił tam grubą kasę tym osobom, które poczuły się poszkodowane. Nic więcej o nim na razie nie słychać. Jego ostatni film był publikowany 11 dni temu, więc od czasu tak naprawdę zatrzymania nic nie publikował. Ale mam dla Was kolejną sprawę i jestem bardzo ciekawy, co o tym myślicie, a mianowicie o naszym polskim patostreamerze z Filipin. Kiedy to zostanie zatrzymany? Kiedy to też go deportują? Bo wiecie co, mi się bardzo nie podoba to, że oni robią złą opinię Polakom. Pasut, tutaj mamy jego stronkę na Kiku. Publikuje praktycznie codziennie kilkugodzinne filmy z melanży z Filipinkami i one chyba sobie nie zdają sprawy tego, ile osób je ogląda. Nie będę Wam tutaj przytaczał tych filmów, możecie sobie wejść, bo nie chcę, żeby mi zablokowali kanał czy zdemonetyzowali. Ogólnie tam jest i hazard, są półnagie tańce i tak dalej, i robi to praktycznie codziennie. Najlepsze jest to, że dalej w tym samym mieszkaniu w Gramercy Residence na Burgos, w Makati. No ja jestem bardzo ciekawy, kiedy to dojdzie do ludzi, że taki Polak robi takie rzeczy. Moim zdaniem te dziewczyny nie zdają sobie sprawy, że są na live tak naprawdę, które są u niego, a na pewno nie wiedzą, co mówi i jak się do nich zwraca w języku polskim. Więc jak ktoś to przetłumaczy na Filipinach, no to będzie miał
jazdę grubą. Więc już tylko czekamy na deportację, jestem bardzo ciekawy. Chyba że poczeka na mnie, jak wrócę na Filipiny, to pojadę go odwiedzić. No i kolejna sprawa tak naprawdę, to jest nasza sprawa. Wczoraj się odbyła pierwsza rozprawa o oszustwo Estafy przeciwko Adrianowi Didrikowi i jego dziewczynie, adwokatce, która w teorii była adwokatem firmy The Orange Cade Group, ale tak naprawdę ta firma nie istniała. Tak? To była taka pierwsza rozprawa, kolejna będzie dosyć szybko, bo kolejna będzie za mniej niż 2 tygodnie i potem powinno to w miarę szybko pójść, ale minusem jest to, że na każdej rozprawie będzie przesłuchiwany tylko jeden świadek, więc to może potrwać lata. Ogólnie oni są dalej na wolności, bo zapłacili kaucję, stawili się na rozprawie oboje. No i zobaczymy, co będzie. No, z tego co wiem, no to mają słabych prawników. Możemy zobaczyć w internecie tutaj The Orange Cade Group, dalej jest Instagram, istnieje. Tutaj 41 osób posty. Dokopałem się do paru wiadomości na Facebooku. Możemy znaleźć tutaj informację o panie Adrianie Didriku, która jest publiczna. Kolejna post, tutaj bardzo długi post na temat tego, co się stało z jego zdjęciem. Tak naprawdę to zdjęcie, na którym my byliśmy po lewej i prawej stronie po podpisaniu kontraktu. I kolejne zdjęcie tutaj w jego haciendzie i też mamy trochę po filipińsku napisane Mukhang Pera, nie wiem co to znaczy, ale to też jest ogólnie dostępne na Facebooku. No i co? No i powiem Wam, że raczej pieniędzy nie odzyskamy, ponieważ dostaliśmy informację, że inna osoba tylko w sprawie cywilnej z nim wygrała o 10 milionów, jeszcze inna o 1 milion. I już pierwsza instancja, druga instancja się za to brały, zostały sprawdzone wszystkiego, jego konta, rachunki, ale coś kiepsko, bo znaleźli tylko 800 peso w jednym banku. A ja się pytam, czy sprawdził ten szeryf, bo taką dostałem informację, sprawdził jego Gcasha, Gcrypto, tam gdzie kupował waluty. Ja rozumiem, że tam pewnie nic nie ma, ale transakcje są ważne, adresy tych transakcji, gdzie te pieniądze poszły. No, sorry, ale filipiński sąd w takich przypadkach, gdzie powinien od razu zareagować, zostać zarekwirowany sprzęt, czyli telefony, komputery, sprawdzone zostać powinno być adresy IP, gdzie te pieniądze, billingi, gdzie te pieniądze poszły. 100 milionów peso tak się nie rozpływa. Na coś musiały być wydane, komuś musiały być przekazane. To nic, zero, nic nie robią. No i jak tu zajrzeć, powiedzcie mi. Powiem szczerze, że no taki to jest ten wymiar sprawiedliwości, że jak sprawa nie jest medialna, nawet w Polsce, to sądy się opieprzają. A jak jest medialna, to się zabierają za robotę. Najlepsze jest to, że napisałem do tych, co tak bardzo nagłośnili tego pro-life travelera odnośnie naszej sprawy i opisałem sprawę. Zero odpowiedzi. Zero odpowiedzi. Jeden dziennikarz, drugi dziennikarz, trzeci jakiś tam radny Dumaguete. Zero odpowiedzi. No i dlaczego? I co? Jenin też napisała. No to widać chyba, kto pisze, tak? Osoba, która ma 1 milion followersów. Pisze do akurat radnego. Radny nawet nie odpisuje. Więc wszystko tak naprawdę dla fejmu, tak? Tak samo Vitali teraz zrobi film dokumentalny, będzie robił dalej to samo. Nie uśmiechał się tylko w trakcie deportacji, żeby przypadkiem się nie rozmyślili. Ale teraz to zmonetyzuje, tą jego całą odsiadkę, tak? The Pro-Life Traveler, no sorry, no on akurat pewnie zmonetyzuje, jak wróci do Estonii. My też to zmonetyzowaliśmy, taka prawda, bo nagłośniliśmy, ale to był tylko tak naprawdę atut dodany. O! Oh my god. Proszę. Muszę kończyć, słuchajcie. Dziękuję bardzo. I want 3, not 2. It's too small. Thank you. Want more? You want to say hi? Yep. Say hi. Hello.
What you doing here? I just finish. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tych patostreamerach, skamach i całej reszcie. A ja zabieram się do jedzenia. Więc trzymajcie się. Łapka w górę, jak wam się podobało, komentarz i widzimy się w następnym vlogu. Bye!